Jaką więźbę dachową wybrać? Prefabrykowaną czy tradycyjną? Więźba to najważniejszy element konstrukcji każdego dachu, jego szkielet. Budując dom możemy wybrać więźbę tradycyjną wykonaną na miejscu budowy lub więźbę prefabrykowaną wykonaną w fabryce i dostarczoną na miejsce budowy. Każde z tych rozwiązań ma zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Warto się z nimi zapoznać, aby dokonać najlepszego dla siebie wyboru. Więźba prefabrykowana. O czym warto wiedzieć? Prefabrykaty do więźby dachowej wykonane są solidnie i precyzyjnie w wyspecjalizowanych zakładach ciesielskich. Wytwarza się je z dobrze wysuszonego drewna wysokiej klasy. Współcześnie cały proces produkcji dachów prefabrykowanych jest sterowany komputerowo. Aby wykonać więźbę dachową w tak zautomatyzowanym zakładzie, należy wprowadzić do odpowiedniego programu wszelkie konieczne dane według sporządzonego wcześniej projektu. Więźby prefabrykowane są dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora. Zwykle wykonanie takiej konstrukcji przebiega sprawnie i szybko. Prace trwają zazwyczaj tydzień do 2. Montaż dachu prefabrykowanego trwa zwykle około 3 dni, jednak planując budowę dachu z prefabrykatów należy mieć na uwadze, że dostarczony nam zostanie gotowy szkielet dachu. Taki element konstrukcyjny jest zwykle duży, a także ciężki. Do montażu prefabrykowanej więźby dachowej będzie więc potrzebny dźwig. Warto także wspomnieć, że materiał więźby prefabrykowanej jest inwestycją droższą niż montaż więźby tradycyjnej. Więźba tradycyjna. O czym warto wiedzieć? W przypadku wykonania więźby tradycyjnej praca cieśli odbywa się na miejscu budowy. Drewno do skonstruowania tradycyjnej więźby pozyskuje się zazwyczaj z tartaku. Najczęściej korzysta się z takich gatunków drewna jak sosna, świerk czy też jodła. Czasem stosuje się takie gatunki drewna jak dębina i modrzew, lecz są to droższe rozwiązania. Należy wybierać odpowiednią klasę drewna, taką jaką przewiduje projekt oraz jego wilgotność na poziomie od 15 do 20%. Współcześnie sposobem tradycyjnym wykonuje się zazwyczaj więźby, które posiadają stosunkowo niewiele elementów, czyli więźby krokwiowe oraz jętkowe. Poszczególne elementy takiej konstrukcji dachowej docina się, następnie dopasowuje i łączy przy użyciu złączy ciesielskich, co odbywa się na placu budowy. Konstruowanie więźby w sposób tradycyjny to czasochłonna, skrupulatna i mozolna praca. Wymaga ona od wykonawców dużego doświadczenia, dogłębnej wiedzy oraz precyzji. Skonstruowanie więźby dachowej metodą tradycyjną jest też bardziej czasochłonne niż w przypadku więźby prefabrykowanej. Trwa minimum kilka tygodni. Jednak to rozwiązanie jest wciąż bardzo często wybierane przez inwestorów, ponieważ mocną stroną tego rozwiązania jest także jego niższa cena w porównaniu z więźbą prefabrykowaną. Więźba tradycyjna i prefabrykowana. Co wybrać? Oba rozwiązania, zarówno więźba tradycyjna, jak i więźba prefabrykowana, mają swoje zalety oraz wady. Trudno więc wskazać, które rozwiązanie jednoznacznie jest lepsze. Dla inwestorów, dla których najważniejszą rolę odgrywa czas, a finanse schodzą na dalszy plan, korzystniejszym rozwiązaniem będzie więźba prefabrykowana. Natomiast w przypadku osób, którym w pierwszej kolejności zależy na oszczędnym inwestowaniu, a czas odgrywa mniejszą rolę, korzystniejszym rozwiązaniem będzie więźba tradycyjna. W tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki wideobloga i do zobaczenia w następnym odcinku.